Witajcie na kanale Ogrody z M. Dziś porozmawiamy o tym, jak przygotować zdrową i krępą rozsadę kapusty. Kapusta jest warzywem, które wymaga odpowiedniej pielęgnacji już od samego początku. Dlatego warto zadbać o to, aby nasze sadzonki rosły silne i zdrowe. W tym odcinku podam 8 zasad, które mają wpływ na przygotowanie zdrowej i krępej rozsady kapusty. Miłego oglądania! Pierwsza zasada dotyczy wysiewu nasion. Nasiona najlepiej wysiewać w specjalnych doniczkach lub skrzynkach z ziemią do siewu. Siejemy je na głębokość 2 cm. Następnie lekko przykrywamy ziemią i delikatnie spryskujemy wodą. Termin wysiewu jest uzależniony od odmiany. Odmiany wczesne możemy zacząć wysiewać już pod koniec stycznia do początku marca. Ze względu na panujące temperatury robimy to najczęściej w ogrzewanym pomieszczeniu. Z kolei odmiany średnio wczesne możemy wysiewać od końca lutego aż po początek kwietnia. Jeśli pozwalają na to temperatury, ich uprawę możemy rozpocząć w nieogrzewanej szklarni lub tunelu. Odmiany późne najczęściej wysiewa się dopiero w kwietniu. Druga zasada: odpowiedni termin pikowania. Pikowanie to przesadzenie młodych roślinek do osobnych doniczek, aby miały więcej miejsca na rozwój korzeni. Pikujemy sadzonki, gdy mają około 2-3 liści. Pamiętajcie, że pikowanie w odpowiednim czasie jest kluczowe w przygotowaniu zdrowej i silnej rozsady. Jeśli rośliny będą zbyt długo rosły w dużym zagęszczeniu, będą musiały konkurować ze sobą o zasoby, co może prowadzić do osłabienia ich wzrostu lub do wyciągania siewek. Pamiętajmy, żeby delikatnie wyjmować roślinki z ziemi i nie uszkodzić korzeni. Trzecia zasada dotyczy podlewania. Podlewanie jest kluczowym elementem w uprawie kapusty. Rośliny te lubią wilgoć, dlatego regularne podlewanie jest niezbędne. Nie możemy dopuścić do przesuszenia rozsady. Pamiętajmy jednak, żeby nie przesadzać z ilością wody, ponieważ nadmiar może prowadzić do gnicia korzeni. Czwarta zasada to odpowiednia temperatura. Ona również ma duże znaczenie dla rozwoju kapusty. Do wschodów najlepiej zapewnić temperaturę w granicach 18-20 stopni Celsjusza. Po wschodach od 14 do 18 stopni w ciągu dnia. W nocy może być nieco niższa, od 12 do 14 stopni. Rozsada w pełni wyrośnięta i dobrze zahartowana wytrzymuje spadki temperatur do -6 stopni Celsjusza. Jednak dłużej trwające spadki temperatur mogą być przyczyną wybijania pędów kwiatowych. Kolejna zasada, to już 5, przed nami jeszcze tylko 3 i mam nadzieję, że wytrzymacie do końca. Jak brzmi 5. zasada? Światło. Dostęp do światła również jest bardzo ważny dla kapusty. Brak odpowiedniego oświetlenia może prowadzić do nadmiernego wydłużania się łodyg i liści w poszukiwaniu światła. Dlatego też, aby zapewnić zdrowy rozwój rozsadzie kapusty, należy zadbać o odpowiednie oświetlenie. Najlepiej umieścić ją w miejscu, gdzie będzie miała dostęp do dużych ilości naturalnego światła słonecznego. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości światła naturalnego, można zastosować sztuczne oświetlenie w postaci lamp specjalnie przeznaczonych do uprawy roślin. Zasada 6. Odpowiednie nawożenie. Nawożenie naturalnymi wywarami to kolejny sposób, aby zadbać o zdrowy rozwój kapusty. Możemy stosować nawozy organiczne, takie jak wywar z pokrzywy, skrzypu czy nawóz z kompostu.
Zauważyłam też, że bardzo dobrze na rośliny kapustne działają również drożdże. O tym, jak je stosować, dowiesz się z mojego starszego filmiku, którego karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu. Zamieszczony jest on też w opisie tego filmu. 7. zasada – hartowanie. Hartowanie to bardzo ważny etap przygotowania rozsady kapusty. Nie można go pominąć. Polega ono na stopniowym przyzwyczajaniu roślin do warunków zewnętrznych. Zaczynamy od krótkich, że tak powiem, spacerów na zewnątrz, stopniowo zwiększając czas przebywania roślin na świeżym powietrzu. I doszliśmy do 8. zasady. Jak ona brzmi? To odpowiedni termin wysadzania do gruntu. Kiedy kapusta będzie gotowa do wysadzenia do gruntu? Zazwyczaj można to zrobić po około 6-8 tygodniach od wysiewu. Najlepszym czasem na wysadzenie kapusty do gruntu jest wczesna wiosna, kiedy temperatura gleby osiągnie około 10-15 stopni Celsjusza. Kapusta jest rośliną odporną na lekkie przymrozki, ale warto ją przed nimi zabezpieczyć. Możemy to zrobić poprzez przykrycie roślin agrowłókniną lub folią, aby chronić je przed niskimi temperaturami. Jeśli chcesz dowiedzieć się, obok jakich roślin sadzić kapustę, zachęcam do obejrzenia mojego starszego filmiku, którego karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu. Znajdziesz go również na końcu opisu filmu. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji nasze sadzonki kapusty będą zdrowe i kręte. Pamiętajmy, że regularna opieka nad roślinami to klucz do sukcesu w uprawie kapusty. Wymieniłam 8 zasad, które moim zdaniem są kluczowe w pielęgnacji rozsady kapusty. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam w uprawie zdrowej i smacznej kapusty. Jeśli coś chcesz dopisać do tej listy, koniecznie napisz o tym w komentarzu. A może zechcesz się podzielić swoimi sposobami na udaną uprawę kapusty? A może masz jakieś problemy z uprawą tego warzywa? Pytaj. Jeśli będę umiała, to z chęcią coś podpowiem. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.